No to jajka, pierwsze u mnie w tym roku. Miały być 3 takie same, ale przecież 3 takie same to nuda, więc zrobiłam 3 podobne, ale nie takie same. Miały być z serwetkami, a wyszły z różyczkami i mam nadzieję, że mi wybaczycie kolejny raz różyczki, ale ja je bardzo lubię i uważam, że są ponadczasowe i do wszystkiego pasują. Jajko akrylowe właściwie dowolnej wielkości oraz efekt szronu. I to jajko poszło zgodnie z planem, natomiast 2 następne to już wariacja na temat. Szron nakładam gąbeczką od zewnątrz. Po prostu stukam gąbeczką o powierzchnię. Po jednokrotnym nałożeniu powierzchnia wygląda tak. Nie jest idealna i nie będzie, bo efekt szronu po prostu taki jest. Można dorzucić jeszcze jedną warstwę, będzie bardziej intensywnie, ale dalej nie będzie to idealnie gładka powierzchnia. Bo szron to nie jest przecież matowe szkło, to są zamrożone drobne kryształki lodu. Jajko suszę, rysuję podział na 4, wyrzucam serwetkę z kwiatkami, która była przygotowana i zabieram się za malowanie różyczek. Ja do malowania kwiatuszków używam dłutek kulkowych. Myślę, że sprawdzają się najlepiej, ale jeżeli wymyślicie jakieś inne narzędzie, które się sprawdzi, to czemu nie? Namieszałam farbę różopodobną, no i lecę z różyczkami. W pierwszym etapie nakładam grube, różowe, duże kropy. A następnie, gdy różowy jeszcze jest mokry, dodaję białego, kropelkę białego, no i trochę kręcę. Każda różyczka wychodzi inaczej, każda jest inna i to w różyczkach lubię najbardziej. Jak człowiek na nie spogląda, to od razu widać, że to jest po pierwsze rękodzieło, a po drugie, że jest robione z sercem. Żeby różyczka wyglądała jak różyczka, potrzebuję zielonych listków i listki to robię za chwilę. Na razie robię różyczki, suszę i dopiero gdy to wszystko wyschnie, żeby niechcący nie rozmazać kwiatków, biorę się za listki. Żeby listek pasował do różyczek i wyglądał naturalnie, potrzebujemy minimum 2 kolory farby, czyli zieloną oraz białą. A jeżeli macie taką możliwość zrobić listki na bogato, tak jak ja, to przydadzą się 2 kolory zielonego, no i oczywiście biały. A robienie listków jest równie łatwe jak zrobienie różyczek, a może nawet łatwiejsze. Po prostu robimy kropkę na zielono, a potem ją rozciągamy. Listek robi się sam. Gotowe namalowane własnoręcznie bukieciki powinny wyglądać mniej więcej tak. Takich jajeczek planowałam zrobić kilka, ale myśl, że będą one wszystkie takie same, była naprawdę koszmarna. No więc kombinujemy. Ponownie efekt szronu. Bardzo lubię ten preparat. Efekt mi się super podoba, ale tym razem będzie troszkę inaczej. Szronem, tak jak poprzednio, maluję na zewnątrz, ale od środka jajko zamalowuję białą farbą akrylową. Zobaczcie, jaka jest różnica już na tym etapie, ale żeby jajeczko to podmalowane na biało ładnie wyglądało, trzeba go na biało pomalować 2 razy. Ale może ktoś z Was jednak nie lubi efektu szronu, więc to ostatnie jajeczko z dedykacją właśnie dla takich osób. Na zewnątrz zostawiam piękny, błyszczący akryl, a od środka podmalowuję na biało. Gdy jajka wyschną, można malować różyczki i to jest bardzo przyjemne, bo one zawsze wychodzą i zawsze ładnie wyglądają. A jaki wzór różyczkowy wybierzecie, zależy tylko od Was. Kilka przykładów tutaj macie, ale namalowane stadami, pojedynczo, trójkami, one naprawdę zawsze ślicznie wyglądają. No i ja poleciałam klasyką, czyli namalowałam je na różowo, ale jeżeli macie ochotę na błękitne róże, herbaciane, fioletowe, to kto bogatemu zabroni, to Wasze królestwo. Malujcie dokładnie tak, jak macie ochotę. Różyczki gotowe, wystarczy dodać listki i prawie pisanki gotowe. A dlaczego prawie? Bo uważam, że w takich turbo prostych pracach naprawdę dużą rolę, a czasami nawet pierwsze skrzypce grają dodatki. Skromność jest super, uwielbiam skromne prace, ale często dopiero w zestawieniu z odrobiną luksusu ta skromność robi wrażenie. No to lecimy, bo za chwilę będzie jakby luksusowo. Wy już wiecie, jak wygląda gotowa praca i na jaki luksus postawiłam, ponieważ zawsze na początku zamieszczam zdjęcia. No i tutaj postawiłam na przepiękne chwosty. Mam drugi kanał na YouTubie, nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zamieszczam na nim dużo technicznych filmów i kiedyś właśnie na tym kanale zamieściłam film o tym, jak zrobić chwosty.
Zresztą zapraszam Was na ten kanał, bo jest fajny i zamieszczam tam dużo technicznych filmów. A tutaj taki skrót, jak zrobić fajnego chwosta. Jeżeli chwost ma być ładny, tani i super pasować do pracy, to u nas w sklepie Inspirello trzeba kupić frędzle. Wystarczy je przyciąć i pofarbować w wodzie, do której dodałam zwykłej farby akrylowej. Suszę, w środku wklejam wstążeczkę, no i sklejam, skręcając w rulonik. Zależnie od tego, co do takiego chwosta dodacie, koraliki, zakończenia metalowe albo inne cuda, nasz chwost wygląda luksusowo albo bardzo luksusowo. A ja dzisiaj nie mam ograniczeń i poszłam po bandzie. Po pierwsze dodałam duży akrylowy koralik i jeszcze na dokładkę dołożyłam półperełki. I ostatecznie moje jakby luksusowe chwosty prezentują się tak. Pytanie podchwytliwe. Co jest ważne w chwostach? W chwostach ważne jest to, aby wkleić albo dowiązać je tak, aby nigdy, przenigdy się nie urwały. Tutaj wstążeczkę od chwosta wkleiłam w środku, a potem jeszcze zamknęłam jajko. Trzyma się na 1000%. W tym jajeczku na brzegi jajka użyłam koronki elastycznej, a tutaj będzie taśma ozdobna. Oczywiście kokardki i wstążeczki, bo tego nigdy nie jest za dużo. Dołożyłam jeszcze elegancką perłę. No i jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. I jeszcze zasmażkę do tego barszczu, czyli pół perełki wklejone na środek falbanki. Patrzę, jak mi wyszło i uważam, że skromne to na pewno nie jest. Ale jest delikatne i romantyczne. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodoba. Na tej pisance jest tylko efekt szronu położony na zewnątrz i powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię ten efekt. Delikatny, subtelny i półprzeźroczysty. Takie jajeczko przepuszcza przez siebie światło i to naprawdę bardzo ładnie i ciekawie wygląda. Druga pisanka, na zewnątrz efekt szronu, a od środka jajka biała farba akrylowa. Myślę, że też bardzo fajny perłowy efekt. A ostatnie jajeczko to to, w którym na zewnątrz nie ma nic, a od środka zostało pomalowane na biało, czyli bardzo ładny efekt pełnego błysku. 3 opcje do wyboru. Mam nadzieję, że któraś z nich Wam się spodoba, skorzystacie z pomysłu i coś podobnego zrobicie. Jak zawsze krótką listę produktów, których użyłam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam w kolejną niedzielę na kolejny film. A tych, którzy lubią deku, zapraszam na Facebooka, na naszą super grupę, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.